Od dłuższego czasu w segmencie dużych, rodzinnych, 7-osobowych SUV-ów na europejskim rynku panował marazm, ale nieco postanowili ożywić ten rynek chińscy producenci, prezentując takie samochody jak choćby Chery Tiggo 8. Takie 7-osobowe rodzinne SUV-y w założeniu mają być autami łączącymi przestrzeń znaną z minivanów z wyższym prześwitem i odpornością na gorsze nawierzchnie. I Chery Tiggo 8 wpisuje się w te założenia, co na dzisiejszym rynku zdominowanym przez mniejsze crossovery jest wartą uwagi alternatywą. Jeśli do tego dołożymy konkurencyjność cenową i bogate wyposażenie standardowe, to możemy otrzymać pojazd, który warto uwzględnić podczas poszukiwań takiego dużego auta. Z kolei, chcąc zaoszczędzić czas i sprawnie przeanalizować rynek, warto odwiedzić naszą platformę findcar.pl, gdzie znajdują się oferty sprawdzonych modeli prosto od autoryzowanych dealerów. Co więcej, jeżeli szukacie 7-osobowego SUV-a, to wystarczy, że klikniecie filtr pod tytułem 7 osób i już nasza platforma pokaże Wam wyłącznie takie samochody. Chery Tiggo 8 to klasyczny przedstawiciel segmentu D-SUV, czyli SUV-ów klasy średniej ukierunkowanych na funkcjonalność i przewóz większej liczby pasażerów i bagażu. Samochód ten rzuca wyzwanie uznanym już na rynku europejskim konkurentom, takim jak choćby Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron, Seat Terraco, Kia Sorento czy Hyundai Santa Fe. Ale rywalizuje również z nowymi propozycjami z Azji, do których zaliczyć możemy KGM Torresa czy Bajka Beijing 7. Konstrukcja pojazdu opiera się na modułowej platformie T1X. Jest to architektura opracowana przez koncern Chery we współpracy z międzynarodowymi dostawcami komponentów. Jeżeli chodzi o gabaryty Tiggo 8, to mierzy ono 4,70 m długości, co pozwala na sprawne manewrowanie w miastach, a jednocześnie zapewnia odpowiednią przestrzeń, aby umieścić w niej 3 rzędy siedzeń. Szczególnie biorąc pod uwagę rozstaw osi, który wynosi ponad 2,70 m. Warto również zwrócić uwagę na prześwit. W wersji spalinowej wynosi on 22 cm, a w odmianie hybrydowej jeszcze więcej, bo 23 cm. To wartości wyższe niż średnia w tej klasie, co ułatwiać ma jazdę po nieutwardzonych drogach czy pokonywanie wysokich krawężników. Stylistyka zewnętrzna Chery Tiggo 8? Nic nadzwyczajnego. Klasyczne proporcje SUV-a z nowoczesnymi akcentami. Pas przedni charakteryzuje się przede wszystkim dużą geometryczną osłoną chłodnicy z chromowanymi elementami, które tworzą trójwymiarowy wzór. Reflektory przednie zostały wykonane w technologii LED i mają podłużny, ostry kształt. Wysoko poprowadzona linia maski nadaje autu masywnego wyglądu, co jest pożądaną cechą w tej klasie pojazdów. Z profilu Tiggo 8 prezentuje się tradycyjnie. Duże powierzchnie przeszklone wróżą dobrą widoczność z wnętrza, nadwozie urozmaicają przetłoczenia nadkoli czy chromowane listwy wokół szyb i na dolnych partiach drzwi. W zależności od wersji wyposażenia samochód ma 18 lub 19-calowe felgi. Tył wyróżnia się pasem świetlnym LED, który rozciąga się na całej szerokości klapy bagażnika. Rozwiązanie to optycznie ma poszerzać nadwozie. W dolnej części zderzaka umieszczono podwójne końcówki układu wydechowego i dyskretny dyfuzor. Całość tworzy zrównoważony projekt, który nie jest przesadnie awangardowy, dzięki czemu sylwetka pojazdu powinna dobrze znosić upływ czasu. Jeżeli chodzi o wnętrze, to producent deklaruje, że blisko 79% powierzchni kabiny, z którymi pasażerowie mają bezpośredni kontakt, wykończono miękkimi i przyjemnymi w dotyku materiałami. Podwójne uszczelnienia drzwi, dźwiękoszczelna szyba czołowa mają wpływać pozytywnie na wyciszenie kabiny przy wyższych prędkościach. Deska rozdzielcza i konsola centralna opierają się na zestawie ekranów. Przed oczami kierowcy cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala. W wyższej wersji wyposażenia centrum dowodzenia stanowi duży, poziomy ekran multimedialny o przekątnej 15,6 cala. System obsługuje bezprzewodową łączność Apple CarPlay oraz Android Auto. Kierowca ma również do dyspozycji wyświetlacz przezierny HUD prezentujący kluczowe parametry jazdy na szybie. Ciekawym elementem wyposażenia jest system kamer 540 stopni. Poza standardowym widokiem dookoła pojazdu system wykorzystuje pamięć obrazu z przedniej kamery, aby cyfrowo odtworzyć widok podłoża pod autem. Przednie fotele są elektrycznie regulowane, a w bogatszych specyfikacjach również podgrzewane, wentylowane, wyposażone w funkcję masażu. Drugi rząd siedzeń oferuje regulację wzdłużną oraz możliwość zmiany kąta
kąta pochylenia oparcia. Trzeci rząd siedzeń składa się na płasko w podłodze bagażnika, tworząc równą powierzchnię. Sherry twierdzi, że mamy 12 różnych konfiguracji ustawień foteli i bagażnika. Przy rozłożonych 7 miejscach pojemność bagażnika wynosi 193 litry. Po schowaniu trzeciego rzędu siedzeń w podłodze uzyskujemy 889 litrów pojemności, ale jest to wartość mierzona przez Chińczyków do dachu. Z kolei w konfiguracji dwuosobowej przy złożonym drugim i trzecim rzędzie przestrzeń ta wzrasta do 1930 litrów. Dostęp do bagażnika ułatwia elektrycznie sterowana klapa. Jeśli chodzi o jednostki napędowe, klienci mają do wyboru klasyczną odmianę spalinową albo zaawansowaną hybrydę typu plug-in. Wariant spalinowy to 4-cylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem 1.6 TGDI. Generuje on 147 koni i maksymalnie 275 Nm. Napęd trafia tu wyłącznie na przednią oś przy udziale 7-stopniowej dwusprzęgłowej przekładni DCT. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje w tej konfiguracji około 10 sekund, a prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. Deklarowane przez producenta średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym mieścić ma się w granicach 7,8 litra, ale ze swojej strony dołożylibyśmy do tego jeszcze 1 litr. Drugą opcją jest wersja hybrydowa z wtyczką, czyli Tigo 8 PHEV, wyposażone w technologię Super Hybrid. Układ ten opiera się na silniku benzynowym 1.5 TGDI oraz silnikach elektrycznych, co daje łączną moc systemową wynoszącą 279 koni i do tego 365 Nm. Za przeniesienie napędu odpowiada dedykowana przekładnia hybrydowa 1DHT. Samochód przyspiesza od 0 do setki w 8,9 sekundy. Wbudowana bateria pozwala na przejechanie do 90 km w trybie czysto elektrycznym. Średnie zużycie paliwa przy naładowanym akumulatorze wynosić ma zaledwie 0,7 litra. Po rozładowaniu baterii auto działa jak tradycyjna hybryda, zużywając około 6 litrów na setkę. Wersja PHEV obsługuje również szybkie ładowanie prądem stałym DC, co pozwala na uzupełnienie energii od 30 do 80% w około 20 minut. Łączny zasięg pojazdu na jednym baku i pełnej baterii wynosić ma do, uwaga, 1100 km. Przejdźmy teraz do części, która interesuje wszystkich najbardziej, czyli do tego, ile to wszystko kosztuje. Ale pamiętajcie, że te podawane przez nas teraz ceny katalogowe mogą diametralnie różnić się od tych cen transakcyjnych i za chwilę Wam to udowodnimy. Cennik otwiera benzynowa odmiana 1.6 TGDI w wersji Comfort, która kosztuje 149 900 zł. W tej kwocie otrzymujemy już całkiem bogate wyposażenie standardowe, obejmujące m.in. reflektory LED, panoramiczne okno dachowe, dwustrefową automatyczną klimatyzację, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania i pakiet systemów asystujących kierowcy ADAS, w tym adaptacyjny tempomat i asystenta pasa ruchu. Tutaj macie przykład takiego auta w kolorze Aurora Green, wystawionego na naszym portalu Findcar za 129 900 zł. Trzeba przyznać, że za tę cenę jest to bardzo ciekawa propozycja. Jeśli zdecydujemy się na wyższą specyfikację Prestige z tym samym silnikiem benzynowym, to cena katalogowa rośnie do 159 900 zł. W przypadku hybrydy plug-in kwoty startują od 169 900 za poziom Comfort, a ofertę zamyka topowa odmiana PHEV w wersji Prestige, wyceniona katalogowo na 179 900. Wybór wersji Prestige, niezależnie od napędu, znacząco rozszerza wyposażenie. Na pokładzie pojawia się wtedy duży ekran centralny o wspomnianej przekątnej 15,6 cala. Do tego zaawansowany system kamer 540 stopni, wyświetlacz HUD prezentujący dane na szybie, nagłośnienie Sony z 12 głośnikami, trzystrefowa klimatyzacja, skórzana tapicerka, wentylowane fotele przednie z funkcją masażu dla fotela kierowcy. Najrozsądniejszym wyborem zdaje się być zatem wersja hybrydowa w odmianie Prestige. Tak, jest to sam szczyt cennika, ale dopłacając 30 000 zł dostajemy niemal kompletne auto rodzinne. A teraz przejdźmy do tego, za ile Sherry Tigo 8 możecie mieć, szukając tego auta na naszej platformie findcar.pl. Obecnie mamy tam ponad 100 ofert na Tigo 8, a my wybraliśmy dla Was 6, na które powinniście zwrócić szczególną uwagę. Najwyższa wersja z hybrydą plug-in w cenie podstawowego wariantu benzynowego? To możliwe.
jeżeli wybierzecie egzemplarz używany. W tym przypadku mamy do czynienia z czarnym Tigo 8 wystawionym przez salon Dynamika w Myślenicach. 279-konny układ napędowy, wszystkie bajery na pokładzie i niecałe 15 000 km przebiegu. I zamiast niecałych 179 000 złotych za tę używkę musielibyśmy zapłacić 150 900. Nie chcąc nowego auta, możemy również zwrócić uwagę na samochody podemonstracyjne. I mamy taką sztukę, jest bardzo podobna do poprzedniej, ale jest w innym, nieco bardziej wyróżniającym się kolorze Sea Blue i z nieco mniejszym przebiegiem, bo auto przejechało zaledwie 7500 km. Przez dealera MM Cars we Wrocławiu zostało wycenione na 152 900 zł, czyli względem nowego Tigo 8 oszczędzacie niemal 30 000 zł, a macie auto, które ma symboliczny przebieg. No dobrze, ale ile trzeba zapłacić za nowiutkie Tigo 8? Cena katalogowa wersji Comfort z benzynowym 1.6 to niecałe 150 000, ale Carset w Siedlcach wystawił to auto z dokładnie taką konfiguracją, której, jak mówiliśmy wcześniej, praktycznie nic nie brakuje. A cena? 127 899 zł, czyli oszczędzamy ponad 20 000 względem katalogu. Jeśli szukamy wypasionego auta rodzinnego, ale chcemy, aby pod maską pracował tradycyjny silnik spalinowy, choć o niewygórowanej mocy, to ta sztuka może Was zainteresować. Ten sam salon w Siedlcach. Teoretycznie to samo auto, ale tutaj mamy śnieżno-biały lakier Pearl White i bardzo bogate wyposażenie. Taki samochód na Findcar wystawiony jest za 139 900, czyli 20 000 mniej niż cena katalogowa. Wcześniej wspomnieliśmy, że polecamy najbogatszą wersję Tigo 8 z napędem hybrydowym i tutaj mam taką sztukę. Jest wystawiona przez salon MM Cars we Wrocławiu za 158 900 zł, czyli 21 000 taniej niż wynosi cena katalogowa. Spróbujcie znaleźć inny 280-konny 7-osobowy samochód z hybrydą plug-in, równie dobrze wyposażony w podobnej cenie. I dajcie nam znać, jak poszły poszukiwania. Chery Tigo 8 to wyważona propozycja w klasie dużych 7-osobowych SUV-ów. Jego głównym atutem jest relacja ceny do oferowanej przestrzeni i bogatego wyposażenia standardowego. To stawia go w konkurencyjnej pozycji wobec rywali. To po prostu auto, które daje dużo w dobrej cenie, przynajmniej na papierze. Pewne natomiast jest jedno. Szukając nowego Chery Tigo 8 albo jakiegokolwiek innego 7-osobowego SUV-a, albo w ogóle jakiegokolwiek innego auta, warto skorzystać z naszej platformy Findcar.pl, bo sami widzicie, że zdarzają się tam prawdziwe okazje. Auta znacząco przecenione względem ich cen katalogowych. Ponad 30 000 samochodów, nowych i używanych, które stoją bezpośrednio u autoryzowanych dealerów w całej Polsce i są dostępne od ręki w doskonałych cenach. Więc wchodźcie, klikajcie i jedźcie.